Dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czekajcie, muszę tutaj coś zmienić. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie obejrzymy film pod tytułem Robocop. Przepraszam bardzo za opóźnienie, no ale niestety OBS nie chciał współpracować, a dopiero później, po nie w czasie, przypomniałem sobie, że przecież w zeszłym tygodniu nadawaliśmy na dwa fronty i dzisiaj nie było takich problemów. Dolar, FG, Dolar, witam cię bardzo serdecznie. Krzysztof, witam również. Iwan ZWZ i jak najbardziej kudłate recenzje. Cześć, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj sobie obejrzymy i skomentujemy. Oj, ale coś dzisiaj się haczy. No, chyba ten internet szaleje. Robocopa, oryginalny film Paula Verhoevena, panie i panowie. Więc jak najbardziej możecie sobie włączyć. Ja już mam tutaj przygotowaną wersję. Będziemy sobie gadali o tym filmie. No, proszę bardzo, tutaj, ale jasno, ładnie jestem. O, teraz jest super, dobra. Teraz jest wszystko w porządku. Tak więc dzisiaj sobie obejrzymy Robocopa, o nim sobie pomówimy. Zanim oczywiście Robocop, no to jeszcze trochę tutaj w ogóle mi mryga Murphy, bo akurat taka wersja jest na DVD. Oczywiście bardzo fajna. 3 płytki, oryginalna trylogia, panie i panowie, jeżeli nie mieliście okazji, proszę bardzo, jest książeczka i 2 pozostałe płytki jeszcze są, z czego popatrzcie, trzecia jest dla osób od 15 roku życia, a pierwsze 2 to jak najbardziej 18, więc tak jak najbardziej o to chodzi. Oczywiście ten odcinek, jak i pozostałe komentarze audio będzie dostępny na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i tak dalej, pewnie już w przyszłym tygodniu, także jak najbardziej zapraszam, tam można wyszukiwać oczywiście Marcinowe recenzje i wtedy śmigamy. Muszę wam włączyć przechwytywanie ekranu, żebyście wiedzieli. Dla osób, które są z nami po raz pierwszy, no to u góry będziecie zaraz widzieli, a w tym momencie nawet już mogę pokazać, jest jak najbardziej u góry zegarek czasu, będziecie mogli spokojnie ten film śledzić, obserwować pełny ekran. O, tak będzie lepiej. Możecie sobie spokojnie włączyć, więc przygotujcie sobie swoje magiczne płyty. No chyba, że oglądacie go online, czy na jakimś serwisie VOD. Nie wiem tak naprawdę, gdzie go macie dostępnego. Popatrzmy, tutaj dźwięk nie przebija, wszystko w porządeczku, więc będziemy, panie i panowie, zaczynali. Film ma, no i w tym momencie nie ma tu napisanego, ale zaraz będę wiedział dokładnie, o co chodzi, jak to wygląda, panie i panowie. Ja już gotowy, piszę kudłate recenzje, więc panie i panowie, zaczynamy. Czekajcie, dam play, zobaczymy, czy to od razu przejdzie, czy jeszcze będzie jakaś animacja. Tak, jeszcze jest jak najbardziej animacja. Dobrze, to teraz sobie muszę zatrzymać, panie i panowie. I Robocop, godzina 38. Godzina 38, tyle ma ta wersja, panie i panowie, więc nie przedłużamy i zaczynamy. 3, 2, 1, 0, start. Oczywiście mam nadzieję, że zbyt głośno Murphy'ego nie będzie i YouTube nie powinien się pluć, ale ostatnio też tak oglądałem. Też troszeczkę było słychać, co oglądaliśmy w zeszłym tygodniu, krzyk i rzeczywiście nie było raczej problemu. Oczywiście pojawia się w tym filmie w roli Murphy'ego Paul Verhoeven, który tak naprawdę nie był pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem reżysera był Michael Ironside. No ale okazało się, że kiedy Michael Ironside troszeczkę był dużym facetem, a Peter Weller taki trochę, wiecie, taki Adam Małysz, Kamil Stoch, taki chudzielec. No i okazało się, panie i panowie, że kiedy Michael Ironside ubrał, to wyglądał po prostu jak pralka. I stwierdzili, jesteś super, jesteś fajny, ale nie będzie tym razem. Za tydzień oglądamy, tak, mam już gotowy film. Planuję za tydzień obejrzeć Omen. Panie i panowie, oryginalny z Gregory Peckiem, straszny film. Tym bardziej akurat był ostatnio poddany pod głosowanie w kultowych horrorach. Jak już mówiłem o tym kostiumie, okazało się, że on był na tyle ciężki i tyle się, że można powiedzieć, grzał w nim Peter Weller, że tracił około 1,5 kg wody z organizmu dziennie. Więc rzeczywiście było to bardzo niewygodne. W ogóle wszystkie sceny, które były kręcone w aucie, to jak najbardziej, panie i panowie, Murphy, czy Peter Weller, jak to woli, miał tylko i wyłącznie od pasa w górę był ubrany, a od pasa w dół po prostu był w spodniach dresowych, bo rzeczywiście się nie dało radę. Cześć Justin, bardzo ci masz mikrofon, mam na maksa i lapka jest bardzo cicho, no to już poprawiamy. Możliwe, że tak coś jest. A czy teraz jest lepiej? Teraz już powinno być, bardzo mi się wydaje, dobrze. Akurat wczoraj nagrywałem wszystkie recenzje z cyklu Jeepers Creepers, więc już powinno być w porządku. Siema, oczywiście, że tak, jak najbardziej witam cię, witam. Dlatego na przykład
w tym filmie nie zobaczycie, kiedy Murphy wsiada do samochodu. To znaczy on otwiera drzwi, jest cięcie i potem możecie zobaczyć, jak zamyka samochód. Nigdy nie zobaczycie go, jak wsiada do tego samochodu, no bo od pasa w dół Robocop jest Peterem Wellerem po prostu i jest już jak najbardziej w porządku. Cześć, Robert Paluszak, witam bardzo serdecznie. W tym momencie dołączyło do nas dużo osób. Dzisiaj oglądamy Panie i Panowie Robocopa, ale ze względu na prawa autorskie nie mogę Wam go pokazać, więc musicie włączyć swoją kopię u siebie w domu, czy to na płytach DVD, CD, Blu-ray, czy na platformie streamingowej, czy na czymś innym, a w tym momencie możecie sobie odpalić. Jest jak na razie 2 minuta i 55 sekunda, dokładnie w tym momencie. Robocop, no to wiadomo w tym momencie, że to już jest marka kultowa, no bo mamy 3 seriale, 3 filmy z tak zwanego oryginalnego rzutu. Proszę bardzo, pojawia się Peter Weller. Mamy później nową wersję. Otrzymaliśmy również serial. Był także mini serial Prime Directives. Wiadomo, że gry wideo, sam w nim na flipery, tak, na fliperach dawno grałem, były animacje, komiksy, Robocop kontra Terminator i tak dalej, więc rzeczywiście bardzo dużo. Cześć Wiktor, nie przyszło mi powiadomienie, zaraz odpalam telewizor, wkładam Blu-raya do odtwarzacza i oglądam z Tobą, nie ma problemu. Jeżeli komuś z Was nie przychodzi powiadomienie, bo YouTube dosyć często dodaje różnego rodzaju rzeczy, proponuję odsubskrybować kanał, dać subskrypcję na nowo i wybrać opcję z dzwonkiem i wszystko. Wtedy właśnie możliwe, że coś jest, bo oni cały czas dodają rzeczy, kombinują, także nie ma problemu. Reżyserem tego filmu został Paul Verhoeven, a to tylko dlatego, że tak naprawdę każdy ważny, duży reżyser odrzucił. Kto tylko dostał scenariusz, Robocop, co to jest w ogóle, facet i tak dalej. Paul Verhoeven, który tak naprawdę nie był wtedy jeszcze znany w Hollywood, bo dopiero co jego kariera rozwijała się bardzo pięknie w Holandii, bo on Holendrem jest. Chciał zrobić właśnie swój pierwszy amerykański film, czy amerykański debiut, no i stwierdził, że coś będzie fajnie. Kiedy dostał ten scenariusz, mówi, ale badziewie, wyrzucił to do kosza, ale jego żona, Martine, tak miała na imię, tudzież ma na imię, wzięła, podniosła, przeczytała, mówi, słuchaj, to jest bardzo fajna sprawa, to jest naprawdę rewelacyjna alegoria co do chrześcijanizmu, co do religii, może coś z tego rzeczywiście da się zrobić. No i przepraszam, właśnie telefon mi w tym momencie dzwoni, no ale to już trudno. I on stwierdził, zobaczył to, mówi, rzeczywiście, coś w tym jest, może to będzie dobre, fajne, ciekawe, no i jakoś tak to rzeczywiście wyszło. Robert, jestem tak stary jak Robocop 87 rocznik, proszę bardzo. Ja jestem jeszcze troszeczkę starszy, no ale wersja finalna, czyli ta godzina 33, którą tutaj widzimy, jest to wersja kinowa, a wersja reżyserska, wersja Paula Verhoevena była dużo bardziej brutalna, dużo krwawa. On stwierdził, że jeżeli akurat będzie przerysowany, jeżeli ten film będzie dużo bardziej brutalny, to on będzie wyglądał bardzo, bardzo komiksowo. Przepraszam. No właśnie, dopiero się ogarnąłem, że nie łączyłem mikrofonu. Ale kiedy
Nancy Allen przyjechała na plan, wtedy Paul Verhoeven kręcił jedną z tych wstawek krótkich, które możemy sobie zobaczyć jako przerwniki reklamowe. It's not my problem. To był taki tandetny sitcom i ona mówi, o ja cię kręcę, dlaczego ja tutaj normalnie jestem, o co chodzi? No ale jakoś tak się rzeczywiście udało, że to nie, spokojnie, to tylko przerywnik, to nic poważnego, także jak najbardziej dało radę i było w porządku. Tutaj mamy ciekawego. Rękawice właściwie Robocopa, panie i panowie, były zrobione z gumy. No i będzie scena, za chwilę, za czas jakiś zobaczycie, kiedy to właśnie Robocop będzie szedł i ma złapać kluczyki sobie. No i ponieważ one były gumowe, no to te kluczyki odbijały się od tej ręki, no i nie udawało się tego. Aż 50 powtórzeń trzeba było zrobić, nakręcić, żeby rzeczywiście można to było w końcu wrzucić. Popatrzcie, jakie to jest poświęcenie. 50 razy. Ja wiem, że w tym momencie to się nagrywa cyfrowo, ale w tamtych czasach no to taśma celuloidowa musiała być rzeczywiście dosyć konkretnie wykorzystywana. Tak, serial był pokazywany dawno temu, w początkach z telewizji Polsat. Właśnie Polsat pokazywał, co tam się działo, co można było zobaczyć. Kiedy film kręcono i bardzo często to oczywiście ma miejsce, że no co tu dużo mówić, było poza budżetem, już było opóźnione. Celowo reżyser Paul Verhoeven razem z reżyserem Johnem Davidsonem stwierdzili, że nie nakręcimy sceny śmierci Murphy'ego. Bo tak naprawdę możemy nakręcić wszystko inne, a jeżeli będziemy musieli nakręcić jakąś inną scenę, to potem można wyciąć. A tej sceny nie można było wyciąć, więc stwierdzili, że okej, zrobimy w ten sposób, że nie nakręcimy. No, kiedy przyszła oczywiście wytwórnia, jak tam, no, jesteśmy poza, no to musimy wyciąć, ale się nie da, bo musimy jeszcze nakręcić scenę śmierci Murphy'ego, a to jest kluczowe dla naszego filmu. No, rzeczywiście pomysł był bardzo dobry. W tym momencie pojawia się Ed 209, panie i panowie, i to wszystko, co widzicie, to jest w tym momencie makieta jak najbardziej, ale to, gdy Ed się porusza, jest to animacja poklatkowa. Więc rzeczywiście bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze jest to zrobione. O, i kamera mi się wywaliła. Coś dzisiaj te rzeczy nie chcą współpracować. I już jestem. Więc tu jak widzicie, że na przykład Ed się porusza, to jest to animacja poklatkowa, z tyłu jest ekran, na to jest projektorem oczywiście rzucona, nagrana wcześniej scena i ich reakcja, potem mamy cięcie i przechodzimy teraz do atrapy. Więc rzeczywiście to jest dosyć ciekawe, dosyć pomysłowo było zrobione. Tutaj teraz będzie śmierć jednego z członków OCP i jak mówiłem wcześniej, w oryginale ona była dosyć przerysowana. Rzeczywiście dużo więcej się działo, dużo brutalniej to było zrobione, no ale tylko i wyłącznie po to, żeby to wyglądało bardziej komiksowo. No niestety wytwórnia, producenci nie ogarnęli tego, nie stwierdzili, że to jest rzeczywiście fajne komiksowe. Wtedy jeszcze filmów komiksowych nie było. No, co mieliśmy dopiero? Co może Supermana i Batmana i rzeczywiście to wszystko. Więc jak się przyjrzycie dokładnie, to widać, że z tyłu jest rzecz na projektorze, że tak jakoś to tak zabawnie wygląda. No i jest niezła jazda. Właśnie ta scena, ona była... To się kończy, a w tym momencie nie. W tym momencie ona jeszcze przez jakieś 5 sekund, jeszcze ten rzeczywiście Ed 209 tam go masakrował. Tutaj mam jedną z ciekawostek, że w Sacramento w Kalifornii wyświetlano właśnie w kinie ten film, no i złodziej jakiś obrabował sklep i rzeczywiście wpadł do kina i biegł przez salę kinową i tak mu się ten film spodobał, że stanął i zaczął oglądać. I naprawdę patrzył. W tym momencie wbiegła policja, światła włączone. You are under arrest. Więc rzeczywiście film ma ogromny wpływ na wszystko, co się dzieje, panie i panowie.
Na początku właśnie tutaj nasza postać, czyli Bob Morton, był napisany jako typowy urzędas. Miał być, prawda, nielubiany niespecjalnie, no ale kiedy właśnie Miguel Ferrer, czyli aktor, który wciela się w jego postać, przyszedł i stwierdził, że rzeczywiście byłoby to troszeczkę lepiej zrobione, żeby on był takim ciekawszą postacią, był bardziej pozytywnym bohaterem, skoro mamy starego, który ma być właśnie Dick Jones, ma być rzeczywiście pajacem. No i stwierdzili Paul Verhoeven i Edward Neumary stwierdzili, okej, rzeczywiście tak ma być, bo publiczność będzie z nim sympatyzowała i nam o to chodzi. Więc troszeczkę rzeczywiście zmienili i może jak najbardziej być. Dobry wieczór, witam Cię bardzo serdecznie, Szczupaku Królowu. To dzisiaj oglądamy sobie Robocopa, więc włączaj swoją wersję. Nie mogę pokazać, bo wiadomo, prawa autorskie. W tym momencie jest 13 minut i 30 sekund na ekranie. Za chwilę będziemy mieć scenę, nie tak za chwilę, ale za czas jakiś scenę, kiedy to właśnie Murphy wpadnie do fabryki narkotyków. No i rzeczywiście ona dosyć szybko została zmontowana. Niemalże, można powiedzieć, w stylu MTV, raz, dwa, trzy, cztery, ale oryginalnie tak rzeczywiście nie planowano. Oryginalnie miało być spokojnie, miało być rzeczywiście pokazywane ładnie sceny, no ale te pistolety, te karabiny, no ta broń, którą rzeczywiście używali, psuła się. Zacinała się bardzo często, no bo wiadomo, że były to atrapy, broń sztuczna i to wszystko było nagrywane. No i niestety, ponieważ nie było już czasu na to, żeby nagrać to po raz wtóry, żeby rzeczywiście po raz kolejny te rzeczy nakręcić, stwierdzono, okej, no czy możemy coś z tym zrobić? Okazało się, że coś tam się da wyciąć, no, ale będzie szybki montaż. No i rzeczywiście tak to akurat jakoś zostało. Tutaj w tym momencie na ekranie widzicie z tą strzelbą, z tym shotgunem Ray Wise. Jest to aktor, którego fani horroru zapewne kojarzą z drugiej części filmu Jeepers Creepers, tam smakosz jak kto woli. Clarence Boddicker, też świetny aktor. Te wspaniałe lata 70., te różowe lata 70. Rzeczywiście jakoś tak. A Paul Verhoeven, a Peter Weller, no już wtedy był znany troszeczkę aktorem, no bo to i wiadomo, różne dziwne, ciekawe filmy. Nagi Lunch, między innymi Davida Cronenberga, panie i panowie. I nie ma ich. Wzięli i uciekli. Tak, widziałem Maniakalnego Glinet dawno temu, jeszcze za czasów VHS-ów. To było rzeczywiście coś pięknego. Kudłaty pisze, że pamiętam, że w dzieciństwie miałem figurkę Robocopa, nie widziałem wtedy z jakiego filmu była, ale była super zabawką. No coś z tym Robocopem jest, ja zawsze pamiętam, że między innymi właśnie, że grałem na fliperach w grę Robocop. Ta broń, której właśnie użyto w tej scenie OCP, którą jeden z pracowników rzucił, to był Desert Eagle, to był Magnum i pierwotnie miała być to właśnie broń Robocopa, no ale potem się okazało, że niestety jest za duży, za gruby i nie można nic z tego dobrego zrobić. No to stwierdzono, okej, to my troszeczkę zmienimy, pokombinujemy i będzie jakoś fajnie. O, czekajcie, bo się ekran pojawił. A to rzeczywiście nie chcemy, bo YouTube może zaraz banować. W tejże scenie, o której mówiłem wcześniej, czyli tej, gdzie będzie Robocop wpadał i tam będą te narkotyki, Peter Weller powiedział, że jest to jego ulubiona scena, jaką kiedykolwiek w życiu nakręcił. Bo mówi, że tak, jestem w środku strzelaniny, tutaj na słuchawkach na Walkmanie, Walkman, panie i panowie, to były takie czasy, czyli taki przenośny magnetofon, słuchał sobie płyty Petera Gabriela, która to była piosenka Red Rain, elegancko. Oczywiście pod podcastkiem tutaj sobie szczela, robi swoje, rewelacja, po prostu żyć, nie umierać, coś pięknego. Każdy pewnie by tak chciał, co?
Bardzo ważna scena akurat tutaj. I kaskader ładnie upada na kartony, na belki przygotowane wcześniej. Materac. Rzeczywiście ładnie przemyślane. Hmm. Jest jeden z tych właśnie sitcomów, które kręci wtedy Paul Verhoeven. I buy it for the dollar. Kupuję za dolara. Kiedy Peter Weller był ubrany w kostium Robocopa, to cały czas, nawet pomiędzy ujęciami, pozostawał w swojej roli i nie reagował na nic innego jak albo Robocop. I Peter Weller, Paul Verhoeven, tak mu się to bardzo spodobało, że stwierdził, że to jest zabawne, bardzo zabawne. No ale po kilku tygodniach odpuścił rzeczywiście, a Peter Weller tak się jakoś w tą rzeczywiście wczuł rolę, że no nie chciał wychodzić. Zdarza się tak czasami. Tak jak Hanka Mostowiak, no zgadza się. Tylko akurat, że przynajmniej tutaj to jest jakieś zrobione sensownie, dobrze, wiesz, te kartony są bardzo często gdzieś tam pozakrywane, poukrywane, no. Nie jest najgorzej. A żeby wam uświadomić, jak stary jest ten film, to powiem tak, efekty specjalne do tego filmu były robione na komputerze Commodore, a także na komputerze Amiga. Były to komputery, które miały bardzo niewiele RAMu i rzeczywiście przetworzenie czegokolwiek trwało godzinami, więc dosyć poważnie, dosyć grubo. Oczywiście tutaj zobaczymy rozwałkę ręki, panie i panowie. Ja musicie się pewnie przypatrzyć dokładnie, ale nie wiem, czy będzie widać. W każdym razie Peter Weller będzie leżał na specjalnej platformie. Oczywiście on jest schowany pod spodem, a ręka jest sztuczna i tam będzie pompowany syrop kukurydziany. Nie, chyba nie widać, chyba rzeczywiście dobrze to było zrobione. No ale tak akurat to zrobili. A kiedy będzie oczywiście strzał w głowę, no to jest to już pełna animatronika. Nic dziwnego. Wiemy dokładnie jak to jest i no, wtedy z animatroniką było różnie. Bo mieliśmy, prawda, Robocopa, mieliśmy Terminatora, pojawiała się laleczka Chucky, więc rzeczywiście no, animatronika ruszała się powoli, ale do przodu. Popatrzcie, może jak można ładnie pokazać. Tutaj strzelamy, potem jest cięcie, no i rzeczywiście na zbliżeniach teraz się pojawia jak najbardziej hardkorowa sprawa. I powiedzcie mi, czy ta kukła jest dobrze zrobiona? No, tak jak widzieliśmy, jak najbardziej, bo to już upadł sam Peter Weller z rewelacyjnym makijażem, z rewelacyjną charakteryzacją na głowie. Aczkolwiek widziałem sceny no,
tak zwany making of, czyli jak ten film powstawał, no to rzeczywiście ta kukła, ta animatronika naprawdę robiła wrażenie. Robocop to mój pierwszy tak zwany, powiedzmy, horror oglądany w VHS-ie, kuznostwa w wieku około 6 lat. Bałam się później pójść sama do łazienki. Cześć Katarzyno, Katarzyna, witam Cię bardzo serdecznie. No, rzeczywiście robi wrażenie. W tym momencie ta wersja, no, to nie jest reżyserska, tylko teatralna, kinowa, no 18, ma certyfikat 18, więc ogienki wpadły. Więc jak najbardziej dosyć poważnie, dosyć zawodowo, a to właśnie dlatego, że jest dosyć krwawy. No jak mówiłem wcześniej, to już były czasy, kiedy ten film, i pewnie za chwilę będzie o tym w ciekawostkach, dostał certyfikat, już wtedy był chyba certyfikat NC-17, czyli pokazywany mógł być tylko i wyłącznie w prywatnych kinach, a także w kinach, gdzie pokazują się filmy dla dorosłych w sensie filmy rozbierane, no ale rzeczywiście musiał go Peter Paul Verhoeven przemontować, no i jakoś to rzeczywiście się udało. Stąd między innymi ta scena musiała być usunięta, skrócona, ta scena w biurze, więc jakoś tak to rzeczywiście fajnie wyszło. Oczywiście z tym strojem było dużo problemów, bo odpowiedzialny za niego był Rob Bottin oraz jego firma. Prace trwały bardzo długo i no, wyglądało to tandetnie, nie wyglądało to dobrze. W końcu, kiedy rzeczywiście już były opóźnienia, bo zdjęcia z Robocopem już same sobie kręcono na samym końcu, no bo czekali, zajmowało to około 11 godzin, ażeby ubrać Petera Wellera w strój. Bo też oczywiście musicie pamiętać, że to nie tylko ubrać go w ten plastikowy strój, ale to też trzeba nałożyć makijaż, tutaj te włosy schować, wszystko, nałożyć ślad, ranę po kuli. Więc rzeczywiście dosyć trudno to było, ale no, na szczęście się udało. Ale ten strój, Peter Weller oczywiście spodziewał się czegoś innego. No i kiedy właśnie już go założyli, okazało się, że to, co on się uczył przez właśnie tam kilka miesięcy, nie zadziałało. Niestety nie można, ponieważ strój jest inaczej. Musiano zrobić przerwę, około 2 tygodnie przerwę. I właśnie Peter Weller wraz z, już mówię, Moni Jakim, tak się nazywał aktor, trener, no nie mim. W każdym razie możecie kojarzyć Irka Krosnego w Polsce, więc wiecie o co chodzi. I przez właśnie 2 tygodnie uczył się, jak ma się zachowywać. Te wszystkie na przykład ruchy, gdzie ręka idzie w jedną stronę, a głowa w drugą. No to rzeczywiście wszystko było wypróbowane, zaplanowane. 2 tygodnie na to mieli. Oczywiście przypominam panie i panowie, że dajcie łapkę, jeżeli lubicie takie odcinki. Widzimy się co tydzień, co sobotę o 21:30 czasu polskiego. Ależ to niby w tym momencie to można powiedzieć, że to wygląda tandetnie, ale jak na tamte czasy to była naprawdę rewelacyjna rzecz. Obcinamy lewą rękę. Jakiś czas temu nagrywałem recenzję filmu Robocop, Predator, gdzie była ciekawostka o tym, że stworzenie Predatora kosztowało około $1,5 miliona, rzeczywiście samego stroju, całej tej animatroniki i tak dalej. Tutaj było troszeczkę taniej, bo według różnych źródeł koszt całego tego stroju to pomiędzy 500 000 a $1 milion. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest 87 rok, panie i panowie, czyli 35 lat temu, no to jest rzeczywiście hardkorowo. Cześć Straszczewski, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj oglądamy Robocopa z Peterem Wellerem, także włączaj swoją kopię. W tym momencie jest 26 minuta i 38 sekunda. A Edward Neumeier, czyli scenarzysta tego filmu, powiedział, że na pomysł Robocopa wpadł podczas gdy był na planie, kiedy pomagał właśnie na planie filmu Łowca Androidów, gdzie tam mamy policjantów, którzy
łowią androidy. No. Policjantów, którzy gonią androidy. No ale on troszkę postanowił zmienić rzeczywiście, że to akurat nie będzie policjant gojąc androidem, czyli tylko policjant robot. Więc jakoś rzeczywiście coś mu w tym wyszło. Jak już mówiłem wcześniej, wiele miesięcy scenariusz przeleżał w Hollywood, nikt go nie chciał jakoś, więc tak to wyszło. Puppet Masters jest koszmarny. Obejrzałem do tej pory 4 części i jak na razie mi się tylko jedna podobała. Robert pisze, ja w wieku 14 lat oglądam Egzorcystę oryginalnego, bardzo ładnie. To cała noc nie spałem i miałem później schizę przez 2 tygodnie, jak mi zryło beret. Najlepszy horror jak dla mnie. Ja tak miałem z Koszmarem z ulicy Wiązów. Naprawdę 8 miałem czy 9 lat, jak oglądałem i było rzeczywiście grubo. Podobna zasadność. A Egzorcysta zgadza się. Do dzisiaj bardzo dobrze straszy i nie wiem po co naprawdę robiona jest nowa wersja. Zdecydowanie nie jest potrzebna. Również nie tak dawno właśnie w wywiadzie Edward Neumeier, czyli scenarzysta, powiedział, popatrzcie, wtedy rzeczywiście wymyśliłem, że korporacje będą w pewien sposób rządziły światem. Nie minęło więcej niż 35 lat i nagle okazuje się, że tak, korporacje tutaj też mają bardzo duży wkład, bardzo dużo mają do powiedzenia z tym, co w związku z tego, jak żyjemy, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Muszę powiedzieć, że akurat Robocop, no bo tutaj oprócz tego, że mamy animatronikę, mamy dużo tych efektów, które widzieliśmy do tej pory, to dosyć fajnie się starzeje, bo nie jest akurat jakoś tak bardzo oparte na efektach specjalnych, więc akurat tutaj nie jest najgorzej. No jeżeli się przypatrzymy, to jak najbardziej widać, że ta animacja poklatkowa jest jaka jest. Również tutaj w tym momencie można by powiedzieć, że można byłoby lepszą jakość wrzucić. No w tym momencie już kręcone są filmy w 8K, a tutaj skoro mamy rok 87, no to mogło być co najwyżej w najlepszym wypadku 720p. No wiadomo, że filmy są restaurowane, odnawiane i można być w tym momencie lepiej, no ale akurat moja wersja to jest 720p, bo to jest DVD. Paul Verhoeven, który dopiero co pojawił się w Hollywood, czytając scenariusz, powiedział, że miał duże problemy ze slangiem. Niespecjalnie ogarniał go. Na przykład nie mógł zrozumieć, jak to może być, że kiedy mamy członków gangu, tak jak dopiero tutaj, jak Afroamerykanin do białego może powiedzieć bracie. Przecież oni nie są nawet spokrewnieni, po prostu jakoś tak tu dziwnie jest. No ale akurat jakoś tak to tutaj ładnie wybrało. Tutaj jest napisane Caucasian member. No proszę bardzo. Ale ma spluwę. Jeżeli już wiecie i dobrze się przyjrzycie, no to widać, że te rękawice są gumowe. No i to akurat jakoś tak się oznacza, no ale broda zresztą też jest gumowa, to już wam od razu mówię. Oczywiście te nogi nie należą do Petera Wellera, to już jest w tym momencie dodatkowo animatronika, atrapa, czyli dobrze widzieliście cięcie, ujęcie, też nie zobaczycie nigdy całego Robocopa, kiedy to rzeczywiście łapie, a tutaj scena, która była kręcona przez cały dzień i powtarzana ponad 50 razy. Więc kiedy w końcu się udało, to widzicie nawet więzień, tam jest jedna z więźniarka, była zadowolona.
i Robo od pasa w górę. Wszystkie te rzeczy. Ja przyznam, że i bardzo dużym jestem fanem od tego filmu aut, które właśnie mają taki matowy kolor. Piękna sprawa, naprawdę piękna sprawa. A sam reżyser stwierdził, że gdyby nie Robocop Jamesa Camerona, to ten film by nie powstał, bo gdy właśnie nakręcono film z Arnoldem, no to studia zaczęły nagle poszukiwać, patrz tutaj teraz Bandzior weźmie komiks z Iron Manem. Ha, ha, ha. Zaczęły poszukiwać wszelkiego rodzaju scenariusze, które można byłoby zrobić, gdzie pojawia się właśnie jakiś robot, jakiś android, cyborg i tak dalej, i tak dalej. No na szczęście udało się, że jak najbardziej. Tutaj mamy tutaj androida, cyborga, jak zwał, tak zwał. Więc udało się, że ten scenariusz został zrealizowany. Tutaj w tym filmie mamy informację o tym, że OCP przejęło policję, bo miasto zbankrutowało, że Detroit jest niewypłacalne i tak dalej, i tak dalej. Teraz fakt, ja bym też jeszcze powiedział kabaret, fakt autentyczny. Panie i panowie, w 2013 roku, czyli 26 lat po premierze tego filmu, miasto Detroit ogłosiło bankructwo. Więc rzeczywiście sztuka emituje życie, naśladuje życie. No, jakoś tak, emituje to tak nie bardzo, ale naśladuje pewnie tak. A ten gentleman tutaj właśnie, który zaraz próbował obrabować, to był kaskader, który w tym filmie właśnie występuje i stwierdził, że tak bardzo mu się podobał sam koncept, że mógł być pierwszą ofiarą Robocopa, że mógł się pojawić. Coś niesamowitego. No, pamiętam, że kiedy kręciłem jeden z moich filmów, Predator Czas Celtów, jeden z aktorów też poprosił, stary, czy mogę mieć walkę, mogę mieć scenę bijatykę z Predatorem, bo to mi się bardzo podobało. No i też się udało. Będzie bolało. O. Creep. Oczywiście głos również był w postprodukcji troszeczkę zmieniony, ale to akurat tylko wyszło wszystkim na dobre. Co gorsze, Władca Lalek czy Leprykon? Na razie Władca Lalek jest dużo gorszy. Mówiłem wam wcześniej, że ten film musiał być przemontowywany. Zgadza się. Aż 12 razy. 12 razy musiał być przemontowany, żeby otrzymać certyfikat R. Czyli dla osób, które mają ukończone 18 lat, więc rzeczywiście dosyć poważnie. A jedną z osób, która została poproszona, żeby ten film promować, reklamować, był były prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon. Panie i panowie, tak. Dostał za to $25,000. Ale spokojnie wziął pieniądzury i przesłał je na cele charytatywne na American Boys Club. Tutaj zaraz będziemy mieć kamerę termalną tak naprawdę i okaże się, że to nie jest kamera termalna, panie i panowie, tylko to było bardzo drogo wtedy, więc co zrobili? Pomalowano aktorów na golasa. Pomalowano ich farbą fluorescencyjną i na to świecono tak zwanym czarnym światłem, black light. To jest używane bardzo często przy okazji śledztwa, różnego rodzaju spraw policyjnych, gdzie widać właśnie różnego rodzaju organiczne rzeczy typu krew i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że to jest dużo lepszy pomysł, ponieważ było taniej, dużo taniej, a można było to rzeczywiście zrobić. Więc to, co zobaczycie za chwilę, to nie jest żadna termowizja, mimo że chcieli tak zrobić, ale po prostu zwykła farba fluorescencyjna, odpowiednie oświetlenie i jest w porządeczku.
Ta scena będzie za kilka chwil. Cześć, Rafał Jaś. Nie widać filmu. Co to za oglądanie? Ano takie, jak jest jak najbardziej napisane w opisie. Nie mam praw autorskich do Robocopa, więc oglądamy u siebie w domu. Wszystko jest napisane jak najbardziej, więc włączaj swoją wersję i komentuj razem z nami. To tak jakbyś oglądał mecz i Kowal by komentował, albo różnego rodzaju inne rzeczy typu watch along. W tym momencie jest 37 minuta i 43 sekunda. O, właśnie o tej scenie mówiłem. Aktorzy sobie chodzą na golasa, światło, odpowiednie kolory dodane, napis, że to jest termograf i już wszystko widzimy. Tutaj teraz przez okno wypadnie kukła. Patrzcie na nogi, patrzcie na nogi. Tak się to spodobało reżyserowi, że nogi jeszcze poleciały do góry, że stwierdził, że nie, to miało być ucięte wcześniej, ale nam się to bardzo podoba i zostawiamy. No, nie zawsze można kontrolować kółkę wyrzuconą przez okno z pierwszego piętra. Coś w tym oczywiście jest. I dużo innych wiadomości. Żona Kurtwida Smitha, czyli jednego z naszych głównych złoli w tymże filmie, również się pojawia. John Perkle występuje jako sekretarka właśnie Dicka Jonesa z OCP. Więc bijajcie. A widzę, że dużo osób dołączyło, więc przypominam, że dzisiaj oglądamy Robocopa Paula Verhoevena. Tak, ten oryginalny film z 1987 roku. Nie mam praw autorskich i nie mogę pokazać na YouTubie, więc musicie włączyć swoją kopię w domu, czy to DVD, Blu-ray, streaming, czy nieważne z czego, i oglądać i komentować razem z nami. W tym momencie jest 39 minuta i 30 sekunda. Nowy szeryf w mieście. Coś w tym jest. Dużo rzeczywiście tekstów, które się pojawia w tym filmie. The Door Alive, You Come Into Me, I Bought It for $1 i tak dalej, i tak dalej. No w tym momencie może nie używać tak często, na przykład jak I'll Be Back, no ale rzeczywiście można zacytować i osoby wtajemniczone powinny dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Mówiłem wcześniej, że stworzenie, no niech będzie stroju, kostiumu Robocopa kosztowało od 500 do $1 miliona. A takowych kostiumów, umówmy się w ten sposób, było 7. Było 7. Oczywiście każdy miał inne zadanie. Jeden, oczywiście, gdzie widzimy Murphy'ego od pasa w górę, drugi od pasa w dół. Akurat to było używane przeważnie przy schodzeniu po schodach. Mieliśmy oczywiście tę nogę, która się otwierała i Murphy mógł tam jak najbardziej włożyć pistolet i kilka rzeczywiście jeszcze innych. Jedne były mniej zniszczone, inne były bardziej zniszczone, bo to wiadomo, że później Murphy'emu się dosyć konkretnie dorwie. Hans pisze, na Twitchu byś nie mógł z pokazywaniem. Na Twitchu można pokazywać filmy, które są dostępne w usłudze Amazon Video Prime. W tym momencie to sprawdzam. Był taki plan 2 tygodnie temu, właśnie chciałem pokazać Podziemny Krąg. To jest jeden z filmów, które mogę, więc jeżeli się okaże do końca, że będę mógł, to te sobotnie odcinki zostaną przeniesione na Twitcha i tam będziemy już nie tylko sobie komentowali, tak jak w tym momencie, ale będzie również film pokazywany. Więc jak najbardziej, tam akurat można, ale to muszą być tylko i wyłącznie filmy z katalogu Amazon Prime, z szerokiego katalogu. Tylko tam jest akurat problem z polskimi napisami, z polskimi lektorami i w ogóle ścieżką dźwiękową po polsku.
ale jak najbardziej, Hans, jak to już ogarnę, to się najprawdopodobniej z tymi odcinkami przeniesiemy na Twitcha. Także możecie tam już wyszukać. Jest od jakiegoś czasu tam już konto Nomen Omen Marcinowe recenzji, więc wbijajcie. Jest kilka innych również. Ostatnio udzielam się na platformie Odyssey. Jest to inny, znowuż nowy twór Google, ale tam również obowiązują te same zasady, co na YouTubie. Mówiłem wam na początku dzisiejszego odcinka, że no, Robocop to nie tylko filmy, ale i seriale, gry wideo, komiksy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o sprzedaż, i to jest bardzo ważne, sprzedaż gier wideo, sprzedaż koszulek, dziecięcych zabawek, statuetek i tak dalej, wszystkich tych fanowskich rzeczy, zysk, jaki odniesiono na tym, to jest ponad $1 miliard. Ja wiem, że w tym momencie my myślimy sobie o Avengerach, o popatrzcie, w kinie 2 miliardy zarobili i tak dalej, no ale najwięcej pieniądzów właśnie zarabia się na tych wszystkich rzeczach, na koszulkach, na kubkach i tak dalej, na kubkach, panie i panowie, różnego rodzaju, można sobie kupić $1 miliard na filmie, który był 35 lat temu stworzony, więc rzeczywiście, jeżeli tutaj mamy takie ogromne pieniądzury, pomyślcie o seriach, na przykład jak Gwiezdne Wojny, ile one potrafią generować, jeżeli chodzi o sprzedaż tych różnego rodzaju fantów. Może Szczęki. Można by obejrzeć Szczęki jak najbardziej. Cześć Zbigniew, witam Cię. Film Robocop widziałem po raz pierwszy w kinie w moim rodzinnym Stargardzie na początku 88. Wyświetlany był pod tytułem Superglina. To było przeżycie. Zgadza się, Superglina. Pamiętam, był inny film z Terencem Hillem, gdzie był właśnie człowiekiem, który miał pewien wypadek i mógł również robić rzeczy super świetne, pod warunkiem, że nie widział koloru czerwonego. To nosiło tytuł Atomowej Glina, ale zgadza się, Robocop, Superglina. Dobrze wiecie, panie i panowie, że nasi tytułolodzy potrafią wymyślić niestworzone rzeczy. Pierwsza dyrektywa Robocopa, czyli Serve the Public Trust, czyli służyć ludziom, no powiedzmy tak, to została zainspirowana przez Ciasteczko Szczęścia. Wiecie, to co się dostaje w chińskich restauracjach. No, pomysły są brane z różnych rzeczy. Pamiętam, że Andy Warhol wziął puszkę po zupie pomidorowej Campbella i zrobił z niej dzieło sztuki. A przynajmniej tak się wydawało. Kolejnym problemem, jeżeli chodzi o strój Robocopa, było światło. Strój odbijał światło w różnych miejscach, niekontrolowane, więc dużo z tych właśnie scen, które nakręcono, były po prostu nie do użytku. Więc stwierdzono, cokolwiek by to panie i panowie nie znaczyło, że będziemy oświetlać je jako auto. No domyślam się, że bardziej światło rozproszone, niekoniecznie takie punktowe. Tutaj Robert pisze, Atomowy Glina świetny był, zgadza się. Akurat od jakiegoś czasu obserwuję zarówno i Bada Spencera, jak i Terensa Hilla na Instagramie, panowie są. Także można sobie sprawdzić. Mimo że akcja dzieje się w Detroit, film w ogóle nie był kręcony w Detroit. Tak naprawdę tylko mamy na początku filmu mieliśmy Detroit i to nie było kręcone przez nich. To był tak zwany stock footage, czyli po prostu wzięto z biblioteki i wmontowano film, a całość filmu była kręcona w okolicach i w samym mieście Dallas. Więc rzeczywiście akurat tak to wzięło się, ponieważ okazało się, gdy szukali lokalizacji, że Detroit wygląda za dobrze, nie wygląda tak industrialnie, jakby sobie tego reżyser życzył, więc troszeczkę zmieniono. No, można i tak. Kolejną rzeczą, którą widzimy w tym filmie, a nie jest częścią, jest częścią Robocopa, ale nie jest częścią stroju, to ten szpikulec, który tam
pokazuje się w pewnym momencie Murphy, gdy używa do odczytywania danych, no to w tym momencie oczywiście była osobna część stroju, osoba, aktor, właściwie nie tyle aktor, co operator animatroniki właśnie stał obok i sam poruszał tą ręką. A tutaj, panie i panowie, będziemy mieć scenę, kiedy to tak, nasz złol napada na stację benzynową i mamy studenciaka, który się uczy matematyki. Sam Paul Verhoeven, czyli reżyser, stwierdził, to jest dokładnie 1:1, oczywiście nie licząc napadu, przeniesiona scena, kiedy to on jako student właśnie dorabiał sobie pracując na stacjach benzynowych, ucząc się matematyki na wykłady i akurat stwierdził, ok, to będzie rzeczywiście fajnie przenieść troszeczkę Holandii do Ameryki. Reżyser tego filmu, jak już mówiłem wcześniej, ma szczęście, rzeczywiście ma szczęście, bo ten film, kolejno Nagi Instynkt, Starship Troopers, czyli Żołnierze Kosmosu, a także Hollow Man, chyba Niewidzialny Człowiek, taki nosi tytuł. To są wszystko, te filmy, które reżyserował właśnie Paul Verhoeven, to są początki serii, bo mamy kilka filmów z cyklu Nagi Instynkt 1, 2, kilku Żołnierzy Kosmosu i tak dalej, i tak dalej. I tak jakoś się dziwnie składa, że pierwsze reżyserował Paul Verhoeven, a późniejsze no już były na tyle słabe, że bezpośrednio trafiały do VHS i DVD i tak dalej, i tak dalej. Widzieliście, jak ładnie wyszedł Robo z auta? Najpierw jest pokazane, że otwiera, potem już stoi. No mówiłem wam, że niestety tak to było. No i jest zagwozdka. O co tutaj chodzi? No tutaj jest teraz w tym momencie, ja osobiście już wiem, bo widziałem to w pogromcach mitów, że no, benzyna się od papierocha nie zapali. No ale w tym momencie, pamiętajcie, 35 lat temu my tego nie wiedzieliśmy. A chodzi o to, że papieros, nikotyna, która tutaj właśnie się pali, ma zbyt niską temperaturę, ażeby mogła się zapalić benzyna. Opary już tak mogłyby się zapalić, ale benzyna nie. A przynajmniej tak to wytłumaczono w pogromcach mitów. Ronnie Cox, czyli facet, który gra Dicka Jonesa w tym filmie, jak do tej pory zawsze grał pozytywne osoby. Zawsze grał osoby miłe, które są rzeczywiście jakoś tak pozytywnie odbierane. To jest pierwszy raz, kiedy zagrał Zwola. No i to się udzieliło później, bo w kolejnym filmie, czyli w Pamięci Absolutnej z 90 roku, również w reżyserii Paula Verhoevena, znowuż zagrał Zwola. To będzie właśnie ten szpikulec, o którym wam wcześniej mówiłem. A podobnie było z Kurtudem Smithem, który właśnie wciela się w rolę Clarence'a Bodykera. Również był do tej pory, właśnie wcielał się w rolę no, intelektualistów. Teraz możecie zobaczyć, czy dobrze to było nagrane z tym szpikulcem. No, w sumie, jeżeli popatrzymy, że jego ramię nawet się nie ruszyło, to jak najbardziej. No ale nie można mieć wszystkiego. Hans pisze, że ciekawa ciekawostka. Mam nadzieję, że wszystkie, a przynajmniej większość jest ciekawie. Oczywiście część, jako fan filmów po prostu wiem, część znam, ale tutaj też wspieram się właśnie tym, co jest napisane na podstawie o tym filmie na IMDb, czyli Internet Movie Database, największa, najpotężniejsza strona o filmach na świecie. Bo wiecie, jak już cytować, to tylko najlepszych. Tak w ogóle napiszcie mi, jeżeli oczywiście widzieliście, czy wolicie tego Robocopa z 88, czy tą nową wersję z 2014, czy któregoś tam rzeczywiście roku. I jest Murphy.
Później będziemy widzieli budynek OCP i no, jak się można łatwo domyśleć, skoro kręcono w Dallas, no to budynek również był umiejscowiony w Dallas i jest to ratusz. Ratusz miejski. W tle znowuż kłania się świetna technika. Pamiętajcie, komputery wtedy nie były tak wyśmienite. Gdyby wtedy mieli taki komputer, jak mam teraz, no to byłoby rewelacja dla nich, bo no, może to nie jest rewelacja w tym momencie, ale uwierzcie mi, na pewno jest dużo lepszy niż Commodore, na którym robili te efekty specjalne. Używano malowania mate, czyli po prostu no, malowano tło i to jest specjalnie nałożone, wymuszona perspektywa, dobrze zrobione, więc reżyserzy, zwłaszcza filmów sci-fi, musieli się nieźle nakombinować. Robo wychodzi, widzimy go od pasa do góry. Ciach, proszę bardzo, cięcie i zaraz będzie już cały. Peter Weller na planie tego filmu no, nie dogadywał się z reżyserem. Rzeczywiście było dosyć atmosfera była dosyć elektryzująca. Do tego stopnia, że no dziękuję bardzo. Powiedział, że studio powiedziało, słuchaj, że jeśli nie dogadacie, to my cię zwolnimy. My cię zwolnimy i wymyślimy coś innego. Rolę wtedy zadzwoniono do Lensa Henriksena. Możecie go kojarzyć, między innymi chyba najbardziej rozpoznawalny jest z roli Bishopa w Obcym czy w Obcy kontra Predator, także jako Frank Black w serialu Millennium, no ale też wiadomo jeszcze Terminator i kilka oczywiście innych świetnych ról. No, ale on powiedział, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. Wystąpił dopiero co w Terminatorze, później zagrał cyborga właśnie w Rzeczonych Obcych i doszło aż do tego, że przez pewien okres, przez kilka dni w Robocopa wcielał się kaskader Gary Combs, no ale potem Peter Weller, dobra, odpuścił troszeczkę, rzeczywiście postanowił cooperation, współpracować z reżyserem i rzeczywiście jakoś to się udało. No, nie dziwię się, było elektrycznie, film kręcą, kostiumu nie ma, po tym kostium jest tego, co się nauczyłeś, jak się masz poruszać, trzeba się uczyć na nowo, bo to w tym momencie nie współgra. No rzeczywiście nie jest to bardzo dobra sprawa. Hasłem reklamującym ten film jest part man, part machine, all cop, czyli częściowo człowiek, częściowo maszyna, cały policjant. A jednym z pierwszych pomysłów właśnie na hasło reklamowe było on jest jak brudny Harry, tylko że no widzicie, muszę teraz przypomnieć ball bearings, tylko że z łożyskami. No, okej. Stwierdzono, że nie będziemy się wygłupiać, bo możemy zostać zaskarżeni przez Eastwooda i przez Warner Brothers, więc jakoś tak to zmieniono. On jest jak brudny Harry, tylko że z łożyskami. Chyba wolę to jednak. Kolejnym aktorem, który dostał propozycję, był, może inaczej, zastanawiano się nad nim, ażeby go zatrudnić na potrzeby tego filmu, zanim Peter Weller dostał rolę, był Rutger Hauer, facet, z którym właśnie bardzo często Paul Verhoeven współpracował, no ale okazało się, że no niestety jest zbyt duży. Również on był zbyt duży, mi się nie dało. A gdzie Magnum? No właśnie, gdzie to Magnum, Hans? Na początku mieliśmy, pierwszą scenę, kiedy Robocop wstaje i ludziska go witają, no to było to, ponieważ, jak mówiłem, kręcono w Dallas, nakręcono to w Mary Kay Cosmetics Factory, czyli w fabryce kosmetyków, również w Dallas, panie i panowie. Więc jakoś to wszystko udawało mi się pozamykać, dopracowywać.
I pojawił się Clarence Boddicker. Zadzwonisz? Tak, zadzwonię. Tylko patrzę na to i po prostu boli, panie i panowie, boli. Mówiłem już troszeczkę wcześniej o 3 dyrektywach, które ma Robocop i jeżeli tutaj są osoby, które znają się troszeczkę na robotyce, no to tak naprawdę te 3 prawa odzwierciedlają bardzo właśnie prawa, można powiedzieć, robotyki Isaaca Asimowa, które właśnie opublikował w opowiadaniu wiele lat temu Round Around. No akurat to są 3 prawa robotyki i tak zostało już do dzisiaj. Zresztą o tym bardzo często jest mówione, czy to w filmie o robocie z Willem Smithem i tak dalej, i tak dalej. Jestem robot, tak? I am robot. I bum. Nawet granaty muszą mieć współczesne, no. Rzeczywiście coś w tym jest. Tutaj właśnie o tej scenie mówiłem, że no, później, kiedy już się rozpocznie strzelanina, miało nie być tak szybko, no ale się okazało, że te broń, właśnie te atrapy, których używano, cały czas się psuły. No i niestety można było wykorzystać tylko małe części ujęć, a że tak akurat to się pomontowało, to rzeczywiście tak dobrze wyszło. Kiedy już dostał propozycję Peter Weller, ażeby wystąpić w tym filmie, no niestety musiał odrzucić inną rolę. Odrzucić rolę w filmie King Kong żyje z 1986 roku. Nie wiem, czy było wam dane zobaczyć. Ja akurat na potrzeby cyklu Potworne Filmy, które omawiałem na drugim kanale, obejrzałem sobie tamten film. Beznadziejny, naprawdę beznadziejny i wcale się nie dziwię, że odrzucił. Dobry był to wybór, jak najbardziej. Coś dzisiaj się ten... Szczęście nie mamy do kamery, wyłącza się cały czas. No ale ostatnio nie takie się tutaj rzeczy działy. A gdzie Magnum? It's alive. No, coś w tym jest. A ten komputer, w którym właśnie używając swojego szpikulca grzebał, tak naprawdę była to zwykła no, stacja łącznościowa telekomunikacyjna, Norton Telecom, telefon switch. No więc rzeczywiście można rzeczywiście wiele rzeczy wykorzystać w niejeden sposób. No i zaczyna się scena, która będzie bardzo szybko montowana. Tutaj też możecie zobaczyć, jak właśnie, gdy Peter Weller pracował z koordynatorem mimów, że rzeczywiście widać, że on patrzy w jedną stronę, strzela w drugą i tak dalej, i tak dalej. Podobne rzeczy zastosował Arnold przy okazji Terminatora, gdzie głowa patrzy w jedną stronę, potem oczy w drugą. Ale to już zobaczycie sami. A ja zaraz wrócę.
No widzicie, czasami się uda oddać 2-3 strzały, a czasami po prostu niestety. No i dobrze wiemy z autopsji, że w Hollywood problemy z bronią niestety zdarzają się zbyt często. Pojawia się na planie ostra amunicja, która nie powinna, no ale tak to czasami jest. Mówiłem wcześniej, że zakładanie stroju Robocopa trwało 11 godzin. To i tak rzeczywiście jest dobrze, bo pierwsze kilka dni to trwało około 15. No ale potem wymyślono sposób, jak to przyspieszyć. Między innymi Peter Weller nosił łysą perukę, czyli krótko mówiąc, na włosy była zakładana peruka, która była łysa, tylko powinno po to, żeby łatwiej można było ściągać kask i te wszystkie rzeczy. Tutaj poszło całe mnóstwo naprawdę świetnych efektów, bo my sobie nie zdajemy sprawy, ale ktoś wspomniał na czacie wcześniej właśnie, że to jak Robocop chodzi, te wszystkie przełączenia, ruszanie się, to jest wszystko, są wszystko efekty dźwiękowe i naprawdę rewelacyjnie to jest zrobione. Sprawdzę jeszcze raz, ale wydaje mi się, że ten film w kategoriach technicznych otrzymał jakieś albo nominacje, albo Oscary. I am a cop. Miguel Ferrer właśnie, który wcielił się w rolę zmarłego już Boba Mortona, stwierdził, że kręcenie tego filmu była to najlepsza sprawa, najlepsze lato, jakie w ogóle kiedykolwiek przeżył. He is a cop killer. Tekst, który wypowiada Murphy, czyli Dead or Alive, You Come In With Me. O, tutaj w tym momencie widać ładnie OCP i to, co wszystko widzimy, to jest malowane. Ale wracając do tekstu, on w tym filmie wypowiadany jest tylko i wyłącznie 2 razy. Proszę bardzo, a jak się charakterystycznym stał dla Murphy'ego. A wygląd Robocopa, inspiracją do tego, jak on miał wyglądać, była, panie i panowie, był japoński komiks, tytuł oryginalny The Eighth Man and the First Metal Hero, czyli 8 człowiek i pierwszy metalowy bohater. No na pewno źle to przetłumaczyłem, ale bo wyjęte z kontekstu, ale dziś jakoś tak to miało brzmieć. Taka ciekawostka, że naukowcy w tym filmie są nazwani od prezydentów Ameryki, a policjanci są nazwani od seryjnych zabójców, morderców. Trochę dziwne, nie? No ale niech tak będzie.
Kiedyś na temat tego filmu wypowiedział się Kurt Russell. No w sumie nie wiedzieć czemu, bo niewiele ma wspólnego sci-fi. No może poza Snake'em Plisskenem i Żołnierzem, ale stwierdził, że jest to najlepszy film sci-fi od czasu Metropolis Fritza Langa, a tamten film to był 1927 rok, więc rzeczywiście dosyć dawno temu. Przypominam, panie i panowie, oglądamy dzisiaj Robocopa Paula Verhoevena z 1987 roku. I pojawia się nasz ulubieniec, czyli Ed 209. Jak widzicie, Ed nigdy nie pojawia się na tle innych aktorów, aż do tej sceny, bo no, animacja poklatkowa oraz później tylna projekcja, no to było mimo wszystko, że w miarę łatwe, ale było czasochłonne. Więc jak już się pojawiało, to nieczęsto. Oczywiście w takich scenach to nie pojawia się Peter Weller, tylko kaskader. Mimo że tak naprawdę to właśnie Peter Weller jest uznawany za Robocopa, no ale gdyby tak było, no to wiele z ról byłoby przyznawanych no, nie tylko jemu, ale innym aktorom. Tutaj widzieliście animację poklatkową, gdzie mieliśmy zarówno Eda, jak i Robocopa, więc rzeczywiście dużo czasu. Pamiętajcie, że to oznacza na 1 sekundę filmu trzeba zrobić 24 zdjęcia. Cześć Nawalko, witam Cię bardzo serdecznie. Za tydzień jest planowany Omen albo Szczęki. Szczęki to jest pomysł widzów. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj, gdzie będziemy właśnie mieli Eda, który schodzi, w tym momencie zbudowano miniaturę klatki schodowej i wzięto zwykłą właśnie zabawkę i zepchnięto ją ze schodów, więc to co widzimy to już nie będzie animatronika, tylko to po prostu zwykła mała zabaweczka. I w tym momencie. No i jak najbardziej animacja poklatkowa i wiele innych technik. Dobry wieczór Lancy, witam Cię bardzo serdecznie. Wbijasz bardzo dobrze, zostawię łapkę. Oglądamy dzisiaj Robocopa Paula Verhoevena. W tym momencie jest godzina 10 minut i 5 sekund, więc można spokojnie oglądać. I widzicie w tym momencie strój Robocopa jest zniszczony, więc jest to 1 z 7. To jest trik, który bardzo często stosują reżyserzy, że no patrzcie, pojawia się krew. Nie, to nie jest krew, to jest różnego rodzaju olej, inne płyny, które jeżeli można tylko to się zmieniają. No niestety, trochę przypomina scenę z drugiego Terminatora, kiedy to właśnie Arnold jest ostrzeliwany przez oddział specjalny, no ale... A jeżeli chodzi o to, czemu film dostał R-kę i musiał być 12 razy przemontowany, słowo na F, tak, ten bluzg taki, którego nie mogę powiedzieć, bo algorytmy się wkurzą, w tym filmie jest użyty aż 35 razy. Czyli no, tak naprawdę średnio co 4,5 minuty. Nieźle. Lata 80., właściwie 87 rok, kiedy ten film powstał, no to czasy, kiedy triumfy święcił VHS, wypożyczenie oraz VHS-ów oraz Laserdisc, to akurat była kopia tak naprawdę dostępna, nośnik dostępny tylko i wyłącznie w Ameryce,
w ciągu pierwszego roku przyniosły zysk rzędu 24 milionów dolarów. Więc rzeczywiście naprawdę poważna sprawa. Lancel, teraz to jest standard większości bluzg w filmie F, a tłumaczy się o kurcze. Jakiś czas temu, dawno temu, Maciej Sztur w swoim kabaret nosił nazwę Pożarcie. Nakręcili taki sketch pod tytułem Fakerzy, gdzie tam właśnie było wytłumaczone, było pokazane, jak tłumaczą nasi tłumacze nomen omen, więc rzeczywiście można się pośmiać. Znajdziecie na YouTubie, dosyć ciekawe to jest zrobione. Dosyć zabawny sketch. A głos, może nie głos, bo to akurat trudno powiedzieć, chociaż nie, no, na początku był głos. Eda 209 to jest głos producenta tego filmu, Johna Davisona. No dokładnie wiecie, film był już poza budżetem, film był opóźniony, produkcja, więc stwierdzono, że jak najbardziej, nawet był drugi reżyser, druga ekipa, kręcono na dwa fronty, bo rzeczywiście trzeba było. Mówiłem wam, że efekty dźwiękowe w tym filmie są bardzo ważne i na potrzeby tego filmu ekipa właśnie dźwiękowa wzięła multum naprawdę różnego rodzaju broni, udała się na strzelnicę i stworzyła całą nową bibliotekę właśnie efektów dźwiękowych, jeżeli chodzi o to jest właśnie żona, Curtis Smith i jego żona. Stworzyli całą bibliotekę różnego rodzaju strzałów i później wiele z nich zostało wykorzystane rok później w takim mało znanym filmie Szklana pułapka. I jak najbardziej okazało się, że to rzeczywiście jest pomocne, no bo łatwiej tak naprawdę wypożyczyć albo zakupić już gotowy dźwięk z biblioteki niż brać bronię i nagrywać to wszystko od nowa. To jak tłumaczą przekleństwa też było wyśmiane w filmie w Piotrku XIII. Tak, ale to bardzo często jest też wymóg dystrybutora na przykład, że powiedzmy, jeżeli będzie mniej tych i takich innych bluzgów, no to możemy dostać wtedy inny certyfikat. A dobrze wiecie, że na przykład z takich nowości film z Dwaynem Johnsonem Black Adam miał mieć certyfikat R, taki dostał, no ale stwierdzono, że musimy go przemontować, uciąć troszeczkę właśnie bluzgów, wyciąć troszeczkę krwawych scen, a żeby film dostał bardzo przyjazny dla kasy certyfikat PG-13. Lance Henriksen, Michael Ironside, wielu było aktorów wcześniej przymierzanych do tego filmu, ale pierwszym wyborem, który chciało studio, był nie kto inny jak gubernator, czyli Arnold Schwarzenegger. No łatwo się domyśleć, że po sukcesie Terminatora bardzo dobrze byłby identyfikowany, no ale okazało się, że on by w ogóle wyglądał jak lodówka opakowana w jakiś dziwny sposób, więc stwierdzono, nie, dziękuję bardzo, nie chcemy, ale kilka lat później mimo wszystko reżyser Paul Verhoeven będzie miał możliwość pracy z Arnoldem przy okazji filmu Total Recall, czyli Pamięć Absolutna. Tak, na Walgo Arni za duży byłby po prostu masakrycznie wyglądał. Tak naprawdę to była jedna z zalet właśnie, że Peter Weller to był chudzielec, to był taki, no można powiedzieć, Adam Małysz, jak mówiłem wcześniej, Kamil Stoch, gdzie jak się go ubrało w ten strój, w ten kombinezon, no to nie wygląda tak źle. To jedzenie, które Robocop będzie pochłaniał, to jest tak naprawdę mieszanka przecieru pomidorowego, a także batonów czekoladowych. Ponoć tak wymyślili, to akurat rzeczywiście dobrze pasowało, więc czemu nie?
A Rob Bottin, który był odpowiedzialny za tworzenie wyglądu Murphy'ego, kiedy dostał już takie zadanie, to kupił sobie kasety VHS z takimi, chciałbyś powiedzieć, mało znanymi filmami, ale ten żart dzisiaj był używany, czyli krótko mówiąc, kupił sobie z 3 częściami Gwiezdnych Wojen, które były wtedy dostępne, czyli Nowa Nadzieja, Imperium kontratakuje, a także Powrót Jedi, żeby prześledzić, jak się porusza, jak zachowuje się C3PO, czyli C3PO. I akurat na podstawie tego stwierdził, że to będzie pewien odnośnik, jak Murphy ma się poruszać, wyglądać. W tym momencie rozmawiałem właśnie o rodzinie Murphy'ego. Według informacji, które mamy udzielone, w pierwszej i drugiej części pojawiają się, żona nazywa się Ellen Murphy, a syn nazywa się Jimmy. W nowej wersji, w tej z 2014 roku zmienili, tam dostaliśmy Clarę i Davida, panie i panowie. A jak już mówiłem wcześniej, Ronnie Cox, tak bardzo mu się spodobała rola Zuola w tym filmie, że stwierdził, ja muszę to powtórzyć, bo to było nowe doświadczenie. No i powtórzy to kilka lat później z tym samym reżyserem, czyli mowa oczywiście o filmie Total Recall, Pamięć Absolutna. Kolejny aktor, który był przymierzany do roli Murphy'ego, Tom Berenger. Teraz już mniej znany, troszeczkę zapomniany, no ale wtedy rzeczywiście bardzo, bardzo popularny. Nie wiem, czy kojarzycie z nim fajne filmy wojenne, chyba największym sukcesem, gdzie on, można powiedzieć, rządził. To był taki film, właśnie seria filmów pod tytułem Sniper. Amerykański debiut Paula Verhoevena, reżysera, ale to już jest jego 9. film. Czyli do tego momentu nakręcił 8 filmów w Holandii. Zaprzyjaźnił się z inną w tym momencie już gwiazdą, wtedy właśnie gwiazdą filmów, czyli z Rutgerem Hauerem. A tutaj się pojawia SUX 3000, 6000, a tak naprawdę jest to zwykły Oldsmobile, tylko przerobiony, wymyślony, wykombinowany. Tak, SUX 6000. No, teraz pewnie takie wybuchy by nie przeszły, zresztą tutaj musiano zmienić kilka rzeczy. Na samym końcu, kiedy właśnie Murphy będzie szedł do budynku OCP i tam będzie siedział, będzie stał Ed 209, tam miała być potężna eksplozja, jak najbardziej miało to być ogromne, ale się okazało, że jest mnóstwo szkła i tak dalej, budynki, więc stwierdzono, no nie ma takiej opcji, więc to, jaki tam będziemy widzieli wybuch, to jest tylko i wyłącznie efekt specjalny. Użyto właśnie iluzji optycznej, można byłoby rzec. A aż 7 aktorów, którzy się pojawiają w tym filmie, pojawiło się również, panie i panowie, w Star Treku. Między innymi właśnie Kurtwood Smith wystąpił w bodajże 5 filmach. Ronnie Cox pojawił się również w serialu Star Trek Następne Pokolenie. Miguel Ferrer, Robert Doki, a także Peter Weller pojawił się w Enterprise, a także Star Trek Into the Darkness, gdzie grał Zuola, jeżeli mnie pamięć nie myli. A taka ciekawostka, jeżeli ktoś z Was mieszka w Islandii, to możecie ją wiedzieć, a jeżeli nie, to się dowiecie. W Islandii ten film nosi tytuł The Knight of the Street, czyli Rycerz ulicy. Możemy tak przetłumaczyć pięknie, piękna nazwa. A mówiłem wcześniej, że kręcono film w całości w Dallas. Czemu? Ponieważ reżyser stwierdził, że Dallas wygląda bardzo futurystycznie.
Teraz popatrzcie na Murphy'ego, jak to rzeczywiście dopracowana jest jego charakteryzacja, to wszystko rzeczywiście jest dosyć poważnie zrobione. Nie ma się co dziwić, że zajmowało to aż 15 godzin. Cześć, kutłaty. I oprócz tego, że dużo osób z tego filmu pojawiło się w Star Trek, to również trzej panowie, czyli Miguel Ferrer, tak, oczywiście, tak, czyli Bob Morton, Dan Herlihy i Ray Wise pojawili się w Twin Peaks. Takim bardzo fajnym serialu, również w filmie. To w zależności od tego, co oglądaliście. Skoro wzięto pod uwagę Arnolda Schwarzeneggera, panie i panowie, do roli w tym filmie, mamy lata 80., to jaką mega gwiazdę z tamtego okresu, myślicie, wzięto pod uwagę wcześniej również, ażeby wystąpił w tym filmie? Podpowiedź jak najbardziej. Arnold razem z nim wystąpili w kilku filmach. Odpowiedź zaraz po reklamach. A firma, która tworzy Murphy'ego, nazywa się OCP i właśnie tak naprawdę, jeżeli zmienimy układ liter, to OCP daje nam Coop, więc gliniarz. A tym innym gwiazdorem, który był brany pod uwagę do roli Murphy'ego, był Sylvester Stallone. O ile on nie jest zbyt wysoki, bo Stallone ma mniej więcej 1,76 m, no to jednak jest duży z niego facet. I oczywiście, że tak, ubrany w strój Murphy'ego wyglądał jak klocek na kółkach. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo często w tym momencie pojawia się motyw Murphy'ego, oczywiście muzyczny. Bardzo często lubię sobie właśnie włączyć tę ścieżkę dźwiękową, rewelacyjnie to jest. Jest kilka ciekawych wykonań na YouTubie. Coś pięknego naprawdę, jak to pięknie się słucha. Ja wiem, że teraz gadam i nie możecie sobie tego posłuchać tak głośno, by się chcieli, ale polecam sobie naprawdę dobre, a najlepiej słuchawki, nie tyle dobre głośniki, ale słuchawki i już jest wtedy rzeczywiście bardzo dobrze. Toxic Waste. I tutaj relatywnie szybko się Robo poruszał, co? No ale nie można mieć wszystkiego. Brzydal. Cytując inny kabaret. Lancer się pyta, ile w sumie części jest Robocopa, pomijając reboot, czwartą część. Jak najbardziej są 3 części filmu o Robocopie. Oprócz tego mamy serial, jak już mówiłem wcześniej, i tak samo jest miniserial 4-odcinkowy Prime Directives. Taki nosi tytuł, ale naprawdę, jeżeli nie widzieliście tego serialu, to sobie go darujcie, bo on jest, powiedzieć, że beznadziejny, to mało powiedzieć.
Nancy Allen, która właśnie teraz zostaje postrzelona przez Bodykera, i Peter Weller mają dokładnie tego samego dnia mają urodziny. Tylko 3 lata różnicy. A w tym momencie widzicie, jak ładnie bardzo Murphy idzie sobie po wodzie i jak to pięknie skomentował właśnie sam reżyser, czyli Paul Verhoeven, stwierdził, to jest piękna alegoria tego odnośnie chrześcijanizmu. Prawda? Był kiedyś Jezus, który chodził po wodzie, zmartwychwstał. Tutaj mamy Murphy'ego, który był zastrzelony, można powiedzieć. Przetworzono go na Robocopa i to jest, jeżeli ktoś ma taki pomysł, taki ogólnik, tak sobie to założył, oczywiście, że tak. To było specjalnie tak wymyślone. Więc tu jest wiele takich rzeczy, wiele takich nawiązań i to wszystko Peter Weller, Paul Verhoeven robił celowo. No i już myślał, że wszystko w porządku, a tutaj wystrzelili go pod niebiosa, no i została mu tylko i wyłącznie rola w drugiej części Jeepers Creepers. No cóż, tak to jakoś jest. I teraz się pojawi znowu nasz kultowy szpikulec. Grane to oczywiście, jak mówiłem wam wcześniej, przez dodatkowy kaskader, teraz na ręce nie było widać. Tutaj naprawdę trzeba bardzo, ale to bardzo docenić pracę nie tylko operatora, ale również i montażysty, bo trzeba wiedzieć czasami, w których momentach uciąć, kiedy rzeczywiście coś zrobić, bo zwłaszcza przy filmach z gatunku sci-fi to jest po prostu bardzo, bardzo ważne, bardzo potrzebne. No i właśnie tutaj to, co zobaczycie, wszelkiego rodzaju wybuchy na Edzie 209, to jest oczywiście, że tak, to jest wszystko zrobione już później na komputerach Commodore oraz Amiga, więc musiało trwać bardzo, bardzo długo. Ten wybuch rzeczywiście jest niesamowity. Czy Człowiek Demolka był oglądany na żywo? Nie oglądaliśmy Człowieka Demolki. Więc to wszystko, te wybuchy, które widzimy na zbliżeniach, no to oczywiście już jest dodane później, dołożone. A te chodzące nogi, oczywiście, że to jest jak najbardziej nakręcone metodą poklatkową. Dick Jones is wanted for murder. Bardzo pięknie. Oczywiście w filmie wcześniej pojawił się, tylko i wyłącznie w epizodzie, ale pojawił się Paul Verhoeven, pojawił się scenarzysta Edward Neumeier, więc patrzcie, jak to ładnie wszystko wygląda, a to same VHS-y, bo wtedy technologii żadnej jeszcze nie było. Takiej, żeby... No, chodzi mi oczywiście o Blu-raye, czy o DVD. No, może Laserdisc. Bo nawet pamiętacie, lata 80. to jest dopiero początek konsol, cartridge do Segi. PlayStation ani Xbox jeszcze nawet nie raczkuje. No i super.
No, oczywiście tutaj jest, co teraz widać rzeczywiście, akurat w tej scenie bardzo ten film się zestarzał. Widać jak ta lalka, kukiełka, nieważne jak ją zwał, tak zwał, Dicka Jonesa spada, no to widać. Murphy. Robocop, panie i panowie, to był właśnie Robocop Paula Verhoevena. Dobrze, możemy wyłączyć w tym momencie już oglądanie filmu. Tutaj też przełączę sobie w OBS-ie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przechwytywanie ekranu to wyłączymy, żeby rzeczywiście było tylko i wyłącznie już tak super, żeby tutaj się nic YouTube do nas nie doczepił, panie i panowie. Aż już sprawdzę, bo takim jest zwyczaj, że na koniec podaję moją ocenę. Zobaczę, czy ten film już oceniłem na Filmwebie, bo bardzo często jest tak. Wpiszcie mi w ogóle, jak wam się podoba Robocop z 88, jaka byłaby wasza ocena tego filmu. Nie oceniłem tego filmu jeszcze. Widzę, że zapóźniłem bardzo. Superglina, tak jest polski tytuł, właśnie widzę Robocopa. Ja ze względu na to, jak film jest zrobiony, daję mu, oczywiście, że tak, daję mu 8. Wydaje mi się, że to genialny zrobiony film sci-fi, panie i panowie, i miałem rację. Wcześniej wam mówiłem, że najprawdopodobniej ten film był nominowany do Oscarów. Zgadza się, zdobył jednego Oscara. Nagroda specjalna za specjalne osiągnięcia, nagrodzeni Stephen Hunt, Hunter Flick i Joe Pospisil za najlepszy montaż dźwięku, więc dokładnie wiecie jak to jest. I były jeszcze 2 nominacje, najlepszy dźwięk, a także najlepszy montaż, więc w sumie film otrzymał 3 nominacje, z czego jedna przełożyła się na Oscara. Już tutaj patrzę, Robert Paluszek daje 8/10, Lancel u mnie przez pryzmat dzieciństwa sentyment 8/10, ale po latach miałby pewnie i 6/10. Krzysztof, ja kiedyś dałem 7, dzisiaj nie oglądałem. O, jak tak mogłeś? No niedobrze. No ja daję, mówię, 8, ale spokojnie film może dostać 7. No technicznie nie jest źle, ale są sceny, które rzeczywiście widać, że oj, bardzo się zastarzały i no i ten Murphy jakoś tak no, niekoniecznie dojeżdża, ale nie było najgorzej, panie i panowie. Dziękuję wam 100 osób. Dziękuję bardzo wszystkim 100 osobom, które się dzisiaj pojawiły. Dziękuję za wszystkie łapy w górę. Za tydzień, panie i panowie, obejrzymy sobie najprawdopodobniej Omena, a może za 2 tygodnie obejrzymy Szczęki. Zobaczymy. Na pewno te odcinki, oglądanie filmów na żywo, będą do końca roku. Czy będą tutaj, czy może uda mi się w końcu ogarnąć i będą na Twitchu, gdzie będziemy mogli nie tylko komentować, ale również i oglądać film. Zobaczę, ale na pewno będą do końca roku i wtedy zdecyduję, czy no rzeczywiście jest oglądalność i to wszystko ma, panie i panowie, ręce i nogi. A w tym momencie z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się za tydzień. Cześć!